Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było. W poprzednim odcinku zauważyliście, że sporo było gier, w które, tak mówiłem, w które nie grałem i jest to powiązane z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, zmieniałem wtedy szkołę, przychodziłem do liceum, więc były te egzaminy, do których się trochę uczyłem, to raz. A dwa, zaczynały gry wychodzić na płytach CD. Na początku płyty CD były nie było piratów. Gry były dosyć drogie, no i ja też byłem jednym z niewielu osób, które niedługo po premierze miały CD-ROM, więc nawet nie miałem się z kim tymi grami wymieniać, więc jeżeli nie kupiłem bądź nie załatwiłem sobie sam, no to po prostu w tą grę nie grałem. Aczkolwiek to będzie z czasem, za kilka miesięcy zaczną pojawiać się piraty, zaczną pojawiać się tak zwane płyty z ripami, wtedy też zacznę nadrabiać te gry i grać troszkę więcej tytułów niż ostatnio. Mam nadzieję, że tutaj już będzie troszkę więcej tych gier, także jedziemy. 100 stron, 16 numer, 9,94, 23 000 złotych kosztował. Patrzę, czy jest tutaj gdzieś podany nakład. 104 000 egzemplarzy, ok. No to jedziemy. Zapowiedź Theme Parku. W Theme Park grałem w wersję dyskietkową, bo jeszcze wtedy to był czas, kiedy wychodziły gry dyskietkowe i wersje CD, ale to sobie opowiemy o tym, jak dojdziemy do tego. Zobaczmy, co w nowościach. Alone in the Dark 2, niestety screen, który jest tutaj, to jest z Alone in the Dark 1, aczkolwiek już był zapowiedź drugiej części. I tutaj jest ciekawostka, zapowiedź drugiej części Another World. Ta gra się faktycznie pokazała pod tytułem Out of this World 2. Heart of the Alien, aczkolwiek wyszła tylko na Sega CD. Tutaj mamy informację, że będzie na IBM PC, ale tak naprawdę to nigdy nie wyszło. Wyszło dopiero tylko na Sega CD i tylko na tej konsoli ta gra jest dostępna. Mamy kilka gier, które pojawiły się to było grane. Mamy Creature Shock, które było, całkiem fajny celowniczek. Mamy Siberię, pierwsza część dopiero to było grane, pojawiły się oczywiście dwie. Nie chcę zamówić za dużo, bo powiemy te gry, kiedy się pojawią. Desert Strike, czyli gra na Amigę, która pojawiła się w ostatnim Retro Arcade. Mamy Dreamweb, który pojawił się również w To było grane. Mamy Flashback, który pojawił się w To było grane i to jest ta wersja na CD. Mamy Harvestera, gra, z któregoś tam 5. czy 4. odcinka zagrajmy w Krapa. No i zobaczmy, co jeszcze tutaj jest ciekawego. Na razie nic tu ciekawego nie widzę. Ishar trójka, w jedynkę grałem, w dwójkę chyba też, w trójkę już niestety nie. Dosyć dużo nowości. Lost Eden, gra na CD, która pewnie się kiedyś pojawi, w To było grane, o dinozaurach. Bardzo fajnie to wyglądało w tamtym czasie. Mamy polskiego mentora, który miał się pojawić na Amigę, ok. Mamy Teenagenta, mamy Street Hustle, która było rip-offem Bob and Rumble na Commodore C64 i chyba na Amigę też to wyszło. I to była dokładnie taka sama gra, tylko wydana przez polskie studio, chyba Mirage. Teenagent to już mówiłem. Mamy zapowiedź TIE Fightera, który okazał się naprawdę sporym hitem, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Mamy Under a Killing Moon, gra, która wyszła na 3 płytach CD. No i była pierwszą taką dużą grą przygodową, takim porządnym filmem interaktywnym, że tak powiem. Także to był pierwszy taki większy tytuł. Ok, wersję na Amigę, no to już pomijam, bo to już, już to żeśmy nie grali. Na Amigę, znaczy na Commodore, bo to już tak jak już mówię, co za każdym razem, że to już nic w tych grach niestety tutaj, o tych grach już niestety nie wiedziałem. Zobaczmy, co mamy tutaj. W KGB pojawiały się fajne zapowiedzi różnych, tak na przykład Intel Outside Party, to był takie jakieś tam, nie wiem, czy to było, to był ten demo scena, tam demka robili, potem w CD Action będzie to o wiele bardziej rozbudowane, aczkolwiek tutaj się pojawiały właśnie Pagan, to jest Ultima 8, dosyć duży opis helpy, to wiadomo. No i dobra, tu przechodzimy już do komputerów 16-bitowych, mamy cycuszki, czyli mamy Cover Girl, Strip Poker na Amigę, to niestety nie grałem, w Trolls też nie grałem, w Winter Super Sports też nie grałem. Już wtedy oczywiście Amiga była taka se. No i tutaj mamy flipera.
Ta część, nie pamiętam jak to się nazywało, był tutaj też mówiłem, stół Enigma, to o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. Bardzo kiepski ten pinball był ogólnie, jako cały. James Pond. James Pond był całkiem popularny na Amigę. Nie wiem z czego to wynikało. To był taki delfinek, nie wiem co to było, który był niby Jamesem Bondem. Wiem, że sporo ludzi w to się zagrywało w tamtym czasie. Pamiętam, że była taka druga część, która się nazywała Robocop i tam sporo osób w nią grało. Ja niestety jakoś to mnie to ominęło. Znaczy grałem na PC-cie i muszę przyznać, że jakoś totalnie mnie to odrzuciło. No i mamy zapowiedź Franco, czy też recenzję Franco, która wyszła oryginalnie na Amigę, potem wyszła też na PC. No i trzeba przyznać, że tutaj było Franco pozamiatał. Pamiętam, że we Franco graliśmy, Arek to przyniósł, czy tam z Bylu przyniósł Franco na 3 dyskietkach. No i żeśmy to testowali i pamiętam, że strasznie Zbylowi się nie podobało, że zamiast bawić się z tymi typami, którymi się walczyło, czyli tam próbować ciosy, to ja próbowałem przejść jak najdalej i on mówi, że tak się nie powinno grać we Franco, on wie jak się gra we Franco i tak się nie powinno grać we Franco. Powinno się tak grać, żeby jak najdłużej się z nimi bawić, a ja tam mi chodziło o to, żeby przejść jak najdalej, a nie, że... Aczkolwiek te teksty niektóre, spadaj pierdoło albo wąchaj, przechodziły do takiego naszego popularnego słownictwa w tamtym czasie. Wtedy jeszcze, że nie zauważyliśmy, jak prymitywna ta gra była, jak taka mocno niedopracowana, żenująca pod kątem graficznym. Jaraliśmy się tym, że to było polskie mordobicie, była krew, można było lać wszystkich i to było ogólnie spoko, także... Dzisiaj mam trochę inne spojrzenie na Franco. Znaczy, oczywiście jest ten ogromny pryzmat nostalgii i uważam nadal, że jest to fajna gra, aczkolwiek widzę jej wady, które jeszcze bardziej się uwypukliły przez to, że minęło tyle czasu i już widzę dzisiaj, jak to jest siermiężna produkcja. Rooster to była polska odpowiedź na Alien Breeda i to w zasadzie było dokładnie to samo. Myślałem, że to się nazywało Arnie, ale nie, to był Rooster. Dokładnie tak samo. Ishar, nie wiem czy to ta wersja Ishar, ale pierwsza wersja Ishar, która była grą ogromną jak na RPG i która miała oczywiście normalnie grafikę taką jak w tradycyjnych RPGach typu Eye of Beholder i zajmowała jedną dyskietkę, także tam na tej jednej dyskietce można było naprawdę zmieścić mnóstwo dobra, jak widzicie. Hook był grą, którą żeśmy grali na Amigę. Ja nie wiem, czy to wyszło na PC, ale na PC nie grałem. U Arka żeśmy to mocno tyrali. To była gra przygodowa i próbowaliśmy ją przejść na początku bez opisu, potem z opisem, potem się okazało, że coś tam się glitchowało z jakimiś kubkami, które trzeba było podnieść, tego się nie dało przejść. Pamiętam, że trochę żeśmy to spędzili czasu grając w Hooka i ogólnie gra była całkiem fajna. Znaczy ona nawiązywała oczywiście do filmu Hook z Robinem Williamsem. I grało się w to całkiem spoko, aczkolwiek to była jedna z takich gier przygodowych, które na Amigę wychodziła, a które już tak, to były takie ostatnie podskoki tej Amigi, już tak nie za bardzo te gry miały konkurować z PC-tem. Pamiętam, że graliśmy w to z Arkiem, ale jakoś specjalnie mnie to nie interesowało. Tutaj z ciekawostek jest Mega Race i Mega Race jest drugą grą na płycie CD, w którą grałem pełną wersję. Nie mówię o shareware'ach, tylko pełną wersję, ponieważ to był moment, kiedy ja zaczynałem uczyć się w liceum, dokładnie 94 rok, to jest pierwsza klasa, gdy zacząłem chodzić do liceum i okazało się, że w liceum jeden gość też ma CD-ROM. Ja miałem wtedy Mad Doga, The Lost Gold, a on jedyną grę, jaką posiadał, miał właśnie Mega Race i żeśmy się trochę wymienili, żeby sobie pograć. Mega Race był ogólnie spoko, powiem Wam. Znaczy pojawiała się ta gra, w to było grane. Te wszystkie trasy były prerenderowane. Natomiast tu wadą było to, że zawsze tylko mogło się ścigać z jednym samochodem. Nigdy na ekranie nie było więcej niż jeden samochód. Zawsze były tylko, znaczy nie więcej niż 2 samochody, czyli nasz i przeciwnika. Zawsze maksymalnie 2 samochody. Pokonywałeś pierwszego, czy tego tam niszczyłeś, czy wymijałeś i dojeżdżałeś do kolejnego. Natomiast tutaj chyba najbardziej kultowym była postać tego dziada, Lance Boyle on się nazywał, który był takim speakerem, prezenterem. Ogólnie fajnie to wyszło i druga część Mega Race'a też była całkiem ok, tylko że dzisiaj to już bardzo prymitywna gra, bo była zrobiona w prymitywny sposób. Dzisiaj to nie do pomyślenia, żeby trasy były prerenderowane, na przykład w takim wipeoutie. A wtedy no, komputery były za słabe, żeby sobie poradzić z czymś takim w 3D, więc to było po prostu prerenderowany filmik, ale ogólnie było spoko. Al-Qadim, Jeans Curse. Zapamiętam tę grę z jednego powodu, kiedy w którymś roku był do wygrania, mówiłem to chyba, że wygrałem telewizor LG na portalu, który już nie istnieje, valhalla.pl.
I tam był taki konkurs, że trzeba było zgadywać jaka to gra po takim niewielkim fragmenciku screena, tak? Czyli był jakiś screen, było wycięte, wszystko było czarne i był na przykład pokazany tylko ten krzaczek. Jaka to jest gra? I oni z czasem, co godzinę uzupełniali poszczególne screeny, żeby odgadnąć jaka to jest gra. I wtedy ten telewizor wygrałem i finałowym pytaniem tak naprawdę był właśnie jednym chyba z finałowych, był Al-Qadim. Pamiętam, że znałem ten tytuł, nie grałem w niego, ale kojarzyłem z niego grafikę. Miałem kiedyś jakąś pamięć jak koń, zapamiętywałem wszystko o grach, co czytałem albo co widziałem. I pamiętam, że ktoś wrzucił tego screena i napisał, że teraz będzie mega trudna. Ja to odgadłem w jakieś 30 sekund. Jaka to była gra. Pamiętam, że robiło to niemałe wrażenie wśród tamtych osób, które obserwowały. Fajna historia, bo rok wcześniej ten sam telewizor również na Valhalli pomogłem wygrać mojemu kumplowi LG 42 cali, a rok później ja wygrałem ten telewizor. Także dzięki mojej w ogóle jakiejś takiej encyklopedycznej wiedzy o grach. Dzisiaj może trochę już mniej, ale kiedyś to powiem Wam, że miałem coś takiego, że czytałem, na przykład czytałem opis, recenzję, oglądałem te screeny, ja to zapamiętywałem. Zapamiętywałem, jak na przykład byś mi pokazał inny screen z tej gry, który ja pewnie bym odgadł tytuł. Dzisiaj pewnie już trochę, czasami mam robię sobie takie zabawy, na przykład odpalam sobie 100 gier na Commodore C64, zasłaniam na dole tytuł i sobie odgaduję, jakie to są gry, tak, po tam w kilka sekund, tak, albo jakieś inne takie kompilacje. Czasami mnie to bawi, może kiedyś to zrobimy sobie na live'ie. Dobra, znowu symulatory, już wtedy symulatory, to już nie grałem, tak jak już mówiłem, już mnie to przestawało interesować, wychodziło o wiele więcej fajnych gier niż symulatory, które już troszkę odchodziły gdzieś tam w cień. Ultima 8 Pagan, nigdy nie byłem fanem Ultimy, grałem chyba w jedną i nie wiem, czy to nie była czasem 8, jakoś mnie to tak nie za bardzo się podobało, powiem Wam szczerze, znaczy wiem, że było mnóstwo fanów i potem gdy wyszła ta Ultima Online, to tam ludzie budowali domy, żenili się, tam się działo wszystko, natomiast w taką tą singleplayerową, gdzie był tryb singleplayerowy, chyba grałem w 8 albo w 7, nie pamiętam, już nigdy nie byłem wielkim fanem. Desert Strike, gra, która pojawiła się w Retro Arcade, faktycznie ta wersja na Amigę była najlepsza, PC-towa wersja nie była aż tak dobra, aczkolwiek pomysł był ogólnie fajny i amigowcy bardzo byli dumni z tej gry. Pamiętam, znaczy amigowcy, to odnoszę się oczywiście do Zbyla i do Arka, którzy byli zachłyśnięci pomysłem, jakie to jest fajne i w ogóle jakie to jest super, a ja im wtedy nawet odpowiedź, dobra, to ja sobie graj w Desert Strike'a, idę sobie pograć w mojego Mad Doga i już się wtedy kończył komentarz. Ringworld, jedna z wielu gier przygodowych, takich można powiedzieć wydanych przez firmę Tsunami, o ile dobrze pamiętam, oni wydali inną grę o policjantach, Blue, nie pamiętam teraz, Blue coś tam. I to jest też chyba ta firma, nie wiem, ta firma chyba nie zawiodła ogólnie, to jakieś science fiction, nie grałem w to, bo takie gry, które były jakimiś takimi nowymi IP, fantazy, jakieś kotopodobne stwory, to mnie od razu to odrzucało i nie grałem w takie tytuły. Zul 2, którego grałem na Amidze, aczkolwiek nigdy nie byłem fanem Zula, nie podobała mi się za bardzo ta pstrokata grafika. Pomysł był fajny ogólnie, tam była taka nachalna reklama Chupa Chupsów, nie wiem czy pamiętacie, tu nawet jest kawałek screenu. Aczkolwiek były lepsze na Amidze platformery jak Super Frog, czy Soccer Kid, czy Baba and Sticks. Zul był ok, taka trochę dla mnie to był taki rip-off, trochę z Sonika. Ja jakoś nie byłem jakimś wielkim fanem, Tanks niestety nie grałem. Jakieś gry przygodowe, Megalomania, kolejna gra, w którą graliśmy sporo na Amidze, miałem ją potem na PC-cie, fajne to było, bo to jest zrobione przez Sensible Software, czyli tych gości od Sensible Soccer i Cannon Fodder i to nawet jest taki bardzo podobny klimacik, bo te postacie są właśnie takie malutkie. No, rozbudowaliśmy wtedy tutaj cywilizację i pamiętam, że strasznie nas to jarało, że te ludziki sobie tam biegały, one różne rzeczy robiły, pamiętam, że fajnie to wypadało. Aczkolwiek nie do końca wiedzieliśmy, jak w to grać, ani co tutaj trzeba zrobić, ponieważ no, nie mieliśmy instrukcji, były jakieś ikonki tajemnicze, no i oczywiście wszystko po angielsku, więc nie do końca rozumieliśmy, o co chodzi, ale jaraliśmy się, że latają małe ludziki, nie? Takie to były czasy. Mad TV i Diggers, nie mam zielonego pojęcia, co to jest.
Dangerous Streets, jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, jeden z ostatnich odcinków Angry Video Nerda, pamiętacie, że troszkę poleciał po Dangerous Streets. Nie grałem w Dangerous Streets, ale kojarzę ją właśnie z Secret Service'u jako jedno z wielu bijatyk, które tam gdzieś się przewijały, aczkolwiek no nie miałem okazji. No i zaczynają się recenzje sprzętów. PowerPC atakuje, Amigi, Joye Grey Visa, Gamepad i analog. Ok, nigdy się nie spotkałem, szczerze mówiąc, z tymi Joyami, także nic tutaj nie powiem ciekawego. Na PC-tach to raczej wiecie, Joye to tam miałem Joye na PC-ta, ale to szkoda o nim, pewnie będzie gdzieś tutaj. Mad Dog 2 The Lost Gold i tutaj już było pozamiatane. To była gra, która przyczyniła się w spory sposób do popularyzacji CD-ROMu na świecie, samego czytnika CD, może bardziej pierwsza część niż druga, ale faktycznie American Laser Games, jeżeli jesteście zainteresowani, nagrałem bardzo fajny odcinek Retro Story właśnie na American Laser Games, obejrzyjcie sobie, dużo tam poruszam właśnie tematu tego dewelopera, natomiast tutaj ktoś fajnie napisał, bo pierwsza część była wydawana na dyskietkach, jak już mówiłem, a tutaj już jest tak napisane. Gra już tak nie podnieca jak poprzednia część. Nie ma tej atmosfery zastraszonego miasteczka, akcja jest urywana, nikt też nie skopiuje jej na dyskietki. Prawie 500 mega. To już były czasy, kiedy gry naprawdę zajmowały tyle, że no nie sposób było skopiować na dyskietki to raz. Nie było wtedy jeszcze nagrywarek takich, żeby piraci mogli nagrywać swoje także to był ciężki czas. A taki Mad Dog 2 kosztował 1550 zł, także dosyć sporo. Genghis Khan, to nie grałem. Ardeny. Nie wiem, Russian Front, nie wiem. Powiem Wam, że strategie takie typowe strategie oparte na heksach, to już mnie strasznie odrzucały, nie mogłem na to patrzeć. No i Theme Park, tak jak mówiłem, Theme Park, bardzo fajna gra, w której budujemy swoje własne wesołe miasteczko. Tam wyszło jeszcze chyba Theme Park World, ale najmilej wspominam Theme Park i pamiętam taką historię, że była modyfikacja save'ów, nie pamiętam dokładnie, znaczy pamiętam co tam się robiło, zamieniało się jedną literę w heksach na K i od razu z marszu się miało 19 milionów na rozbudowę parku. Było to fajne, ogólnie z tych wszystkich simów najmilej wspominam Theme Park, mówię o tych simach, na przykład SimCity i tego typu rzeczy, bo gra była bardzo zabawna, znaczy miała bardzo przyjemną grafikę, fajne było tam powiązanie poszczególnych elementów, tutaj naprawdę ktoś mocno nad tym myślał, że na przykład jeżeli przed na przykład rollercoasterem postawisz budę z żarciem, to się nażrą, wejdą na rollercoaster i potem wyżygają, więc ktoś musi to sprzątać. Można było zwiększać ilość soli we frytkach. Jeżeli dałeś więcej soli we frytkach, no to ludziom się chciało pić, więc jeżeli postawiłeś niedaleko potem budę z piciem, no to też się cieszyła sporą popularnością. Tam było dużo takich zależności. Pamiętam, że jak czytałem to, no to byłem naprawdę zdziwiony, jak wiele elementów zostało tutaj przemyślanych, żeby to wesołe miasteczko działało. Do dzisiaj uważam Theme Park, ten pierwszy, za najlepszy Theme Park. Pozostałe części już mi się tak nie podobały. I tutaj jest taka fajna, bo są tutaj screeny z animacji. W wersji dyskietkowej tego nie było, natomiast w wersji na CD, którą oglądałem potem, każda z tych tutaj atrakcji, roller coaster, jakieś tam inne rzeczy, miała taką właśnie króciutką animację w 3D. Ona była wykonana dosyć słabo, to było takiej rodzince z takim chłopczykiem, którzy na te różne atrakcje mogli sobie wejść, na przykład na roller coaster, które pokazywały jak działają. Wiem, że dzisiaj to w ogóle nie robi wrażenia, zobaczcie jak ten render wyglądał. Białe, zielone jakieś tło, płaskie postacie jakieś robione, nie wiem, wygląda jak pierwszy raz na 3D Studio. Kilka drzewek i niebo, ale powiem Wam, że wtedy to robiło wrażenie. Każda renderowana animacja, każdy filmik na początku CD-ROMu, czasów CD-ROMów, to wszyscy się tym jarali. Każdy się tym jarał okrutnie i się oglądało te filmiki po kilkanaście lub kilkadziesiąt razy i wszyscy byli zachwyceni. Oho. Wybaczcie, akurat czas posiłku wypadł, ale to zjem za chwilę. Także Theme Park, mam nadzieję, że pojawi się w to było grane jakoś niedługo, bo mam ogromną chęć sobie zagrać właśnie w tego klasycznego pierwszego Theme Parka. Szczególnie jak teraz sobie obejrzałem tą recenzję, to ta radocha powróciła. I Outpost. Sierra próbowała troszkę robić takie nie space simy, tylko takie symulacje, strategie ekonomiczne. Nie wiem jak im to wyszło, chyba Outpost wyszły 2 części, już potem mówię, już takie gry raczej mnie odrzucały, bo było więcej ciekawych rzeczy, żeby grać w jakieś takie mało widowiskowe tytuły, niestety, tak wtedy podchodziłem do tego.
No dobrze, to mamy październik. Październik 94, na okładce postać Cyberwar. Gry, której nigdy mi się nie udało kończyć i która była w to było grane i uważam ją za jedną z najtrudniejszych gier, w jakie grałem. No dobrze, zobaczmy. Mamy ECTS, czyli to są takie targi, które później chyba zostaną zamienione na E3. I mamy tutaj zapowiedź na przykład Wing Commandera trójki, który w tamtym czasie był najdroższą grą stworzoną w ogóle. Chyba jej budżet zamknął się w 50 milionach, o ile dobrze pamiętam, i były to koszmarne pieniądze na tamten czas, tak? Oczywiście z czasem te gry miały oczywiście coraz większe, czy tam 25 milionów, jakoś tak, zaraz zobaczymy, pewnie gdzieś to będzie napisane, ale to była ogólnie gra, która była bardzo, bardzo droga w produkcji. Mamy zapowiedź i tutaj mamy zapowiedź z Originu, także Origin w tamtym czasie był taką firmą, która czego nie wydawała, to było hitem, więc mamy Bioforge, mamy System Shocka. To naprawdę dwie gry, które były naprawdę mega dobre. Cyber Dreams. O Cyber Dreams będzie kolejny odcinek Retro Stories. Nie chcę za dużo tutaj mówić, aczkolwiek no, Cyber Dreams produkowało gry przygodowe dla dorosłych. Znaczy nie, że były cycki, tylko że po prostu dla dojrzałych graczy, aczkolwiek miało kilka fajnych idei, które odróżniały ją od innych studiów, które produkowały gry, także do tego sobie dojdziemy. Nie chcę za dużo tutaj o tym wspominać. Flight Unlimited od LGT to gra, w której fizykę wykorzystano potem w Trespasserze i w System Shocku. I oczywiście nad Flight Unlimited pracował Seamus Blackley, który jest uważany za ojca Xboxa. Taka mała ciekawostka, mówiłem o tym już kilka razy. Bardzo fajny w ogóle symulator, bardzo taki, to nie był symulator taki, że się tam strzelało, tylko po prostu latałeś dla własnej przyjemności. Bardzo fajnie. Fizyka podobno w tym symulatorze była mega zaawansowana. Pracował właśnie nad nią Seamus Blackley, który był specem od fizyki. Potem on pracował nad fizyką w System Shock, no i oczywiście nad fizyką w Trespasserze. Także gość był, no łebski Harry z niego był. Od Interplay mamy tutaj Stone Keepa, który był w to było grany i pierwszą część Syberii. Zobaczmy dalej. Mindscape. No tutaj jedynie znam w sumie Dragon's Lore, ale to też nie grałem w Dragon's Lore. Tak nie będę mówił wszystkiego, tylko coś, co mnie ciekawego tutaj zainteresuje. Z Microprose Pizza Tycoon, kolejna gra taki menadżerska, można powiedzieć, w której zarządzaliśmy pizzerią. Bardzo fajny, sympatyczny tytuł, można było komponować własne pizze, tam się cuda działy, fajna rzecz. Tutaj mamy zapowiedź Pinball Illusion, czyli druga część świetnych pinballi, tak? Był Pinball Dreams, następnie był Pinball Illusions. US Gold pokazało Under Killing Moon, to już mówiłem, gra, która pojawiła się na 3 płytach CD. No i tutaj jest napisane: demo tej gry wywiera niemałe wrażenie, pełny scrolling przy podwyższonej rozdzielczości. Produkt ma zapewnić minimum 50 godzin grania. Ok. Od Virgin dwie fantastyczne gry, znaczy może inaczej, kolejna część fantastycznej gry Seventh Guest, czyli Eleventh Hour, aczkolwiek Eleventh Hour już nie było takie dobre jak Seventh Guest. Myślę, że już trochę trąciło sandałem, waliło sandałem i muszę przyznać, że mniej mi się o wiele podobało niż Seventh Guest, no ale do zagrania. Kajko i Kokosz na Amidze, gra, która wyszła, pierwszy taki tytuł o dwóch naszych dzielnych wojach, aczkolwiek strasznie zabugowane było Kajko i Kokosz, bo to była Kajko i Kokosz w krainie borostworów, był mega zabugowana gra. Tam się działy cuda, jakieś zagnikające obiekty, których nie można było podnieść. Bardzo ciężka gra, ale była bardzo popularna i była fajnie wykonana. Postacie faktycznie przypominały postacie Kajko i Kokosza i wyglądało to naprawdę dobrze. W odróżnieniu od drugiej gry o Kajko i Kokoszu, którą mam nadzieję Wam pokażę, nie wiem czy w tym, czy w kolejnych numerach będzie taka zapowiedź. Zobaczcie, jakie tam zrobili z Kajko i Kokosza potwory, w ogóle niepodobne do siebie. Dobra, Commodore to pomijamy, KGB, tamta gra, druga Kajko i Kokoszu chyba nigdy nie wyszła. Miała to być bijatyka chodzona, chyba troszkę rip-off z Asterixa z automatów. Tu mamy gry na Amigę, tu nic w sumie nie grałem. Cool World, bardzo fajny film z Bradem Pittem, troszkę taki pomysł był ściągnięty, kto zrobił Królika Rogera, czyli były postacie rysunkowe żyjące obok normalnych ludzi, aczkolwiek gra była, film był bardziej dla dorosłych. Polecam obejrzeć sobie, całkiem niezły tytuł. Film znaczy.
Tego. Nie będę już mówił, nie grałem, tylko po prostu to, co mnie nie interesuje, to będę pomijał. Bądź no po prostu w te tytuły nie grałem. Jak są jakieś RPG, to już był czas, kiedy mnie RPG przestawały interesować. Jesus. Mentor, w Amigę na Amidze żeśmy grali z Mentora, lubiliśmy tą grę. Nie była ona jakoś specjalnie zachwycająca pod kątem graficznym. Nie wiem, taka była jakaś maniera tych polskich gier, że to nie było kolorowe i to wiecie, jakieś brudne, brązowe kolory, to było takie... Aczkolwiek widzę, że graficznie, tak nam się wydawało, że było troszkę, to był trochę taki rip-off z Goblinów, próbowali troszkę podciągnąć pod Goblinów, ale sama gra była naprawdę sympatyczna i miło wspominam. Jaguar XJ220 to był rip-off Lotusa, nawet mamy na dole Lotusa. Różnica była taka, że zamiast Lotusem jeździło się Jaguarem XJ220, także to było... Takich gier można by było wypuszczać dziesiątki, jeśli nie setki, zmieniając tylko jeden samochód. Nawet ten Jaguar wyglądał bardzo podobnie do Lotusa, nie wiem, różnił się trochę tyłem, ale nieznacznie, także nawet się graficy nie napracowali nad tym. Tutaj końcówka Mentora. Comanche Maximum Overkill, to była fajna gra. Gra, która miała dosyć spore wymagania sprzętowe, aczkolwiek użyto tutaj całkiem nowej technologii, ponieważ całe tło w grze było zrobione z voxeli, czyli z trójwymiarowych pikseli. Voxele miały swoje wady i zalety. No, przede wszystkim takie, że na przykład teren w Comanchu na tamte czasy był bardzo plastyczny i wyglądał mega dobrze to wyglądało. Wiem, że dzisiaj może śmieszyć, ale w tamtym czasie wyglądało to mega dobrze. Z czasem okaże się, że wadą technologii voxelowej było to, że nie obsługiwała ona wsparcia, nie miała dla akceleratorów 3D. Więc wszystkie gry, które wykorzystywały technologię voxelową, musiały działać na procesorze. I tutaj na przykład chyba jednym z takich najciekawszych przykładów jest gra Outcast, która była wykonana całkowicie w technologii voxelowej i nikomu to dobrze wtedy nie działało, bo wszystko jechało na procesorze, a nie można było nawet dograć jakiegoś patcha, który by wprowadził obsługę akceleratorów 3D. Evasive Action, grałem w to, to był śmieszny tytuł. Pojedynki samolotów, aczkolwiek to nie były takie zwyczajne pojedynki. Mogliśmy na przykład wziąć samolot z II wojny światowej, czy nawet z I wojny światowej, jakiś dwupłatowiec i walczyć z najnowszym na przykład F-14. I to był pojedynek 1 na 1. Pamiętam, że trochę w to grałem, to było dosyć śmieszne. Oczywiście szanse takiego dwupłatowca z myśliwcem to nie miało najmniejszych szans, ale można było takie coś wprowadzić, tak? Także to było dosyć ciekawa rzecz. No i TIE Fighter. TIE Fighter pozamiatał w tamtym czasie. Dziwię się, że tutaj takie niskie oceny, 80% grafika, 95% dźwięk, miodność 85%, bo z tych wszystkich Space Simów, ze Gwiezdnych Wojen, TIE Fighter był chyba najlepszy. Po pierwsze przerzucili ten cały pomysł znany z X-Winga i dali nam zagrać złymi. To była chyba pierwsza gra, w której mogliśmy stanąć po stronie Imperium i poczuć się jak wojownik, czy też żołnierz Imperium. Naprawdę mega tytuł. Oczywiście grafika była troszkę podciągnięta, w stosunku do X-Winga była bardziej kolorowa. Tu nawet mamy zdjęcie, ponieważ w TIE Fighterze pojawiał się admirał Thrawn, znany z trylogii Thrawna Timothy Zahna chyba, tak? Timothy Zahna się nazywał? Chyba tak. Czytałem, ale już nie pamiętam, bo to dosyć dawno. Natomiast TIE Fighter był naprawdę mega fajną grą i mam dużą ochotę do zrobienia w to było grane odcinka o TIE Fighterze, w ogóle o tych Space Simach Star Warsowych, bo mam je wszystkie. Problem jest taki, że wszystkie te gry wymagają kupy, masy czasu do skończenia. Szczególnie wersje CD, które miały te wszystkie dodatkowe misje. Tam w X-Wingu to pojawił się ten B-Wing i tam i różne jakieś inne, chyba jeszcze dzisiaj mówimy DLC-ki, ale jakieś to były dodatki. I do TIE Fightera też było tam chyba kilka dodatków i wiem, że to zajęłoby mi masę czasu, bo tych misji jest dużo. A gra nie jest wcale taka prosta, jest dosyć trudna. Może kiedyś się ogarnę i zacznę to nagrywać. Martian Memorandum to jest gra, druga część przygód Texa Murphy'ego, czyli gościa od Under a Killing Moon, który będzie grał w Under a Killing Moon później. Bardzo ludzie mało znają, bo większość osób kojarzy te wszystkie gry FMV od czasów Under a Killing Moon, a zapominają, że wcześniej jeszcze był Martian Memorandum, a jeszcze wcześniej był Mean Streets i wszystkie te gry łączy oczywiście ten sam bohater, to się działo w przyszłości, w takiej niedalekiej przyszłości, gdzie byli mutanci.
Fajne te przygodówki, aczkolwiek faktycznie i Martian Memorandum i Mean Street, pomimo że one były jeszcze na dyskietkach, wykorzystywały już digitalizowaną grafikę, jak widzicie, z aktorami, no one nie były tak dobre, wydaje mi się, jak te wersje CD. Mniej mi się podobały faktycznie. Może byłem uprzedzony. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, kolejna bardzo dobra gra od LucasArtsu po Indiana Jones and the Last Crusade, czyli grze, która była na podstawie filmu, spróbowano czegoś zupełnie nowego i co ciekawe, Indiana Jones and the Fate of Atlantis było na tyle dobrą grą, że wielu graczy uważało ją za grę kanoniczną, jeśli chodzi o historię Indiana Jonesa. Znaczy, gra była na tyle dobra, że mogłaby być kolejnym filmem z serii Indiana Jones. Wiele osób tak mówiło, także bardzo fajny tytuł. Win of the Prophecy nie grałem. Kolejna część Ultime. No i tutaj mamy teraz taki kącik gier, które wychodzą na CD. Pierwszy tytuł to Dark Seed od Cyber Dreams. Jedna z mega rzadkich produkcji. Ogólnie wszystkie gry od Cyber Dreams to są mega rzadkie produkcje. Bardzo trudno dostępne, drogie, cholernie, ale to są takie perełki dla każdego kolekcjonera big boxów. Pojawi się to w To było grane i pojawi się w Retro Stories, nie chcę na tym za długo tutaj dywagować. No i mamy Dracula Unleashed, które było w To było grane. Gra całkiem, muszę przyznać, że no nie była najgorsza, aczkolwiek archaizm tego tytułu był straszny. Gra była na tyle, tak była skonstruowana, że później ta gra zostanie wydana na DVD i chyba na Blu-rayu, nie wiem czy wyjdzie, na DVD i będzie można w nią grać na czytniku DVD, że nie musiałeś mieć pada, tylko grałeś na pilocie od DVD. I co ciekawe, i Dracula Unleashed i kilka innych gier pojawi się takich, które nie musiałeś mieć konsoli, tylko odpalałeś sobie po prostu w playerze DVD podłączonym do telewizora. Wiem, że takie gry, na przykład te wszystkie gry od Dona Bluffa, Space Ace, Dragon's Lair też działały w ten sposób, że mogłeś grać w nie na pilocie. Taka trochę prymitywna, aczkolwiek no, dużo było takich scenek z aktorami, to się ogólnie wtedy bardzo podobało nam, bo to zobaczyć aktorów w komputerze, no to było, wiecie, wow. Nie zrozumiecie. Jeżeli nie żyliście w tamtych czasach, to nie ma szansy, żebyście zrozumieli, czym żeśmy się podniecali, co było w tym takiego fajnego, ale no było. Jaraliśmy się tym okrutnie. The Labyrinth of Time nie grałem, aczkolwiek zawsze mnie ciekawiło, co to jest, bo miało fajną prerenderowaną grafikę, troszkę taka mystowa. Pamiętam, że taka ładnie to wyglądało, kolorowo, pamiętam, że mnie to interesowało. Quo Vadis Amiga, czyli znowu o Amidze, Macintosh do szkoły, karty Sound Vision. Nie wiem, co to były za karty, nigdy się z nią nie spotkałem, z kartą Sound Vision. Ogólnie w Polsce najbardziej popularne były oczywiście Sound Blastery, potem będzie jeszcze Gravis. Cyberman 3D, jakaś myszka 3D. Chyba się nie przyjęło, bo chyba Cyberman już nie istnieje, firma, która to produkowała. Znaczy nie, to chyba Logitech robił. Logitech, ale chyba się to nie przyjęło, bo nie zostało kontynuowane, także była próba, ale coś nie pykło. Dobra. Tipsy i triki. Save Gamer. Detroit, gra o łodzi, pewnie. Nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć. Warlord Scenario Builder. Ok. V for Victory. Grałem w kilka części V for Victory. Ze dwie chyba, czy ze trzy. To była taka heksagonalna strategia, ale kiedyś nie było innych, więc w takie rzeczy się grało. Natomiast nie wiem, o której tu jest ta... Bo tak naprawdę okładka pierwszego Secret Service'u to właśnie była z postacią z V for Victory. Nie wiem, która to jest ogólnie część. Tam było kilka tych części. Defend of Alamo. Nie grałem w tą grę, ale bardzo mnie ciekawiło z opisu, ponieważ to jest gra, w której nie można wygrać. Jeżeli ktoś kojarzy historię, no to było to takie... Alamo to była taki... No, nie obóz, tylko fort, w którym Amerykanie bronili się przed armią meksykańską. Tam było 6 000 żołnierzy w armii amerykańskiej. Amerykanów było 156 osób i oni tam krwawo się bronili. Kilka tam dni utrzymali to, aczkolwiek wszyscy wyginęli.
Natomiast no, całkiem ciekawa historia, polecam sobie poczytać nawet. Ja też już tak nie za bardzo pamiętam, że kiedyś się tym jarałem. Właśnie po tym opisie jakoś mnie tak to zainteresowało, że bardzo byłem ciekawy, jak to tam wyglądało. Natomiast no niestety wszyscy zginęli, natomiast samo Alamo jest ogólnie w Ameryce dosyć tam ludzie szanują bardzo, tak? Tam jeden z takich najbardziej znanych osób, która zginęła, to był na przykład David Crockett. Okej, jedziemy dalej. Mamy tutaj, co mamy? Jakieś puzzle, Saber Team. To na Amidze chyba żeśmy grali w tego Saber Teama. Nie pamiętam tego, ale to była jakaś taka strategia turowa, która troszkę mi przypominała Jagged Alliance, aczkolwiek była bardziej taka prymitywna i taka archaiczna. Tak, to jest to. Nic o tej grze nie mogę powiedzieć, ponieważ zupełnie jej nie pamiętam. Wiem, że graliśmy w nią na Amigę i chyba była taka dobra, że nikt z nas jej nie zapamiętał. No i nadchodzi Doom 2. Doom 2, który spowodował, że wszyscy po prostu odpadli. Chociaż patrząc trzeźwym okiem, Doom 2 nie różnił się za dużo od Dooma 1. Owszem, były nowe mapy, jedna nowa broń, czy dwie nowe bronie? Jedna chyba nowa broń była, może i dwie. Na pewno była dubeltówka i chyba, nie wiem czy piła była w pierwszej części, już nie pamiętam. I kilku nowych przeciwników, między innymi ten gość był nowy. Zobaczmy. Chyba ten, taki grubas. Wszyscy się podjarali, panie Doom 2, jakie super ekstra, mega fajne, a tak naprawdę to troszkę był taki mission pack, bardzo leniwy sequel, który no aż tyle się nie różnił. Jeżeli miałbym wybrać moją ulubioną część, to chyba Doom 1, znaczy z tych dwóch części, bo robił wrażenie, dwójka już takiego wrażenia nie robiła, aczkolwiek dwójki mi się nigdy nie udało skończyć, bo zawsze nigdy nie mogłem pokonać tego ostatniego bossa. Ale oczywiście pewnie dlatego, że grałem na klasycznych kodach IDDQD i DKFA. I chyba na kodach tej gry się nie dało skończyć, tak mi się coś kojarzy. Dobra, kolejny numer. Numer 18, listopad. W listopadzie mam urodziny, także myślę, że to będzie dobry numer. 104 000 egzemplarzy nadal, no i mamy zapowiedzi, mamy kilka ciekawych zapowiedzi. King Quest 7, pierwszy King Quest, który mnie bardzo zainteresował, ponieważ wykorzystywał grafikę komiksową i pamiętam, że zainteresował mnie z tego właśnie opisiku, zainteresowałem się tą grą, dlatego warto go przytoczyć. Sierra w pewnym momencie zaczęła zjadać własny ogon. Odczekała więc pewien czas i odkrywszy kompaktowe możliwości, postanowiła wkroczyć na nowy teren. Nad King Quest 7 pracuje ponad 100 animatorów, którzy wykonują disneyowską grafikę. Na 2 srebrnych płytkach będzie sporo filmu rysunkowego. Sierra obiecuje też zupełnie odmienny interfejs oraz odświeżony zestaw koncepcji fabularnych. Jest szansa, że pojawi się okrojona z animacji wersja dyskietkowa. Ale jaka będzie sama gra, tego jeszcze nikt nie wie. Nie było szans, żeby wyszła ta gra na dyskietkach, z racji tego, że wszystko było animowane, nawet animacja postaci, to było wszystko mega fajnie zrobione. Mam tą grę, będzie w to było grane spokojnie, natomiast faktycznie ten King Quest mnie strasznie interesował, bo podobała mi się ta grafika komiksowa, która naprawdę robiła wrażenie na mnie, ogromne wrażenie, bo to wyglądało jak film Disneya i to było naprawdę super. Natomiast napisanie, że wyjdzie to na dyskietkę jest trochę takie krótkowzroczne, jeżeli chodzi, albo zupełnie niezrozumienie tematu, o co tu w ogóle, czym był King Quest, tak? Także dziwna rzecz. Zapowiedź Fantasmagorii, strasznie się tym jarałem. Tu jeszcze chyba nawet nie było informacji, że ta gra będzie na 7 płytach, ona się pojawi dopiero później. Pamiętam, że King Quest, z Fantasmagorią miałem fajną historię, bo mieli mi rodzice ją kupić, mi jej nie kupili. Cała historia jest chyba w Pogadajmy, także musicie sobie zobaczyć sami. A sama gra jest, oczywiście w to było grane. Rise of the Robots miał być bijatyką z prerenderowanymi postaciami, zresztą ładnie bardzo wykonanymi, z tymi robotami, aczkolwiek gra okazała się jedną z najgorszych gier typu bijatyka, stawiana obok klasycznego Shaq Fu. Straszny syf. Natomiast dlaczego był straszny syf? Słuchajcie, mieliśmy do wyboru ileś tam tych robotów, nie wiem ile, 6, 8, nieistotne, ale w trybie singleplayerowym zawsze mogliśmy grać tylko tym niebieskim typem. Nie można było wybrać innego robota. Dopiero w grze na 2 osoby
mogliśmy wybrać dowolnego robota. Kto na to wpadł i kto w ogóle to zatwierdził, nie mam zielonego pojęcia. Ale musiał to być niezły oszołom. Rise of the Triad. Niedawno był remake tego. Zrobili. Zupełnie tego nie rozumiałem po co, bo gra w sumie nie była jakaś specjalnie ciekawa. Jedynym elementem, który był nowy, a była to w zasadzie tylko kosmetyka, to to, że czasami postrzeleni wrogowie błagali o litość. No i był dual wielding chyba, o ile dobrze pamiętam, ale sama gra była strasznie syfiasta. Nie wiem po co w ogóle robić remake takiego gówna. Nigdy tego nie rozumiałem. No i zapowiedź System Shock. O System Shock nie chcę mówić za dużo, ponieważ będzie on w jednym z kolejnych to było grane i on się pojawi niedługo. Natomiast, no to już wspominałem, Seamus Blackley pracował nad fizyką, jest tam dosyć zaawansowana fizyka, może tego nie widać, ale jest bardzo zaawansowana, jest dość zaawansowana fizyka. I jeszcze taka ciekawostka, była to jedna z pierwszych gier, jaką grałem, która była całkowicie spolonizowana, łącznie na przykład z napisami na ścianach. Wszystko było po polsku. Pamiętam, że to było naprawdę, robiło na mnie wrażenie. No i przez to mi się udało tą grę skończyć, bo rozumiałem, co mam zrobić i o czym ta gra jest. Tak? Czytałem wszystko i zrozumiałem, co tam jest napisane, także super. Ok, tutaj co mamy? Tutaj nic ciekawego. UFO. Malutka zapowiedź UFO, jeszcze wtedy nic chyba... Aha, bo to jest konwersja. Nie konwersja, to jest zapowiedź UFO. Wtedy jeszcze jakoś tak, widzicie, gra nie robiła jakoś specjalnego wrażenia. Kilka zdań. Grę cechuje równie dobra grafika. Udało się oddać atmosferę zagrożenia przy stopniowym odkrywaniu śladów obcej cywilizacji. Gra będzie pracować wystarczająco szybko, czyli nikt jeszcze nie wiedział, że UFO będzie tak fantastyczną marką, że przerodzi się w taki trochę obiekt kultu. No i tutaj mamy jakiś konkurs. Konkurs, w którym można było wygrać jakieś Gravisa, joystick i Gravis Gamepad i oczywiście trzeba było zrobić mapkę do Dooma. Także ludzie zaczęli tutaj tyrać swoje mapki, wysyłać. No ta pierwsza mapka widzę, że nawet chyba zasłużona, bo gość dodał swoją broń i to było na przykład ten kij baseballowy, jakieś własne postacie. Jak widzicie tutaj mamy jakieś chyba z Cyber Wara wyciągnięta postać. Także spoko. No, 8-bitówki to już tutaj... No, chyba mówiłem już, że już nie grałem w 8-bitówki, nie pamiętam właśnie. Chyba już o tym wspominałem. No i mamy tutaj jakieś zachodnie PC pisma polskimi oczami. To mogło być ciekawe. Niestety nie chce mi się tego czytać teraz, ale mieliśmy, widzicie, PC Format, PC Gamer, który wychodził w Polsce, kilka numerów tylko wyszło, ale odpadli. PC Home mam jeden numer. Kupiłem go dlatego, że na płycie było demo Phantasmagorii, PC Power chyba mam jakieś też i PC Zone też pewnie chyba mam ze 2 numery, także kupowałem te czasopisma, nie kupowałem ich regularnie, bo one były dosyć drogie, ale jak tam byłem w tej księgarni elektronicznej w Łodzi, to zawsze mi się tam rodziców udało namówić na jakiś tam właśnie jakąś tam właśnie tą gazetkę z płytką. Benefaktor. Heimdall 2. Heimdall 2 grałem dla wszystkich osób, które uwielbiają mitologię skandynawską, czyli wikingów, ich bogów. Myślę, że to jest naprawdę fajny tytuł. To był taki troszkę RPG, troszkę gra przygodowa. Pamiętam, że pierwsza część miała taką fajną scenę na początku, kiedy tworzyliśmy sobie postać, że była głowa tego głównego bohatera i on miał takie, to mówiłem chyba w jednym z odcinków, miał te warkocze poprzyczepiane do takich desek i rzucało się toporami, żeby te warkocze odciąć. I ta gra pojawiła się w jakimś takim niemieckim programie, gdzie grało się chyba telefonem czy coś takiego, tak jak był Hugo w Polsce, to w Niemczech właśnie grało się w Heimdalla. Chyba na RTL-u to leciało, o ile dobrze pamiętam. Rick Dangerous. Ciekawe dlaczego się pojawiło, bo to już mamy tutaj rok 94, a gra jest z roku 90 i nawet ktoś mapę tutaj upitolił całą z pierwszego etapu, Rick Dangerous 2. Fantastyczna gra, już mówiłem o niej wielokrotnie, nie chcę już tutaj strzępić ryja, bo już wiecie co sądzę o Ricku Dangerousie. K240 nie grałem. Hand of Fate, to też mówiłem, to druga część przygodówki Legend of Kyrandia. Różnica była taka, że tutaj sterowaliśmy postacią kobiecą. W grach przygodowych postacie kobiece nie były, znaczy wtedy jeszcze nie były postacie kobiece za popularne. One się czasami pojawiały, również się pojawiały jako postacie główne w grach, aczkolwiek nie było to aż tak popularne wtedy. Myślę, że to zmieni dopiero Tomb Raider. Wcześniej to tak było,
ale na przykład ten najnowszy King Quest 7, o którym mówiłem wcześniej, będzie miał dwie postacie kobiece, którymi się sterowało i to też chyba było dosyć nowe, bo postaciami kobiecymi w grach Sierry w Larym się grało, jakąś część gry faktycznie sterowało się postaciami kobiecymi, natomiast w King Questie, w Police Questie, Space Questie nie przypominam sobie, aczkolwiek w King Questie mogło się to zdarzyć, bo nie we wszystkie King Questy grałem. No dobra, Delta 5 nie pamiętam, ale gra od Bethesdy, także musiało być nieźle zgliczowane. Jaki koleś tu w ogóle, zobaczcie. Wygląda jak ten jeden z pato streamerów. Nie pamiętam jak on się nazywa. Ma taką gębę właśnie, jak ogr. Jak Toady. Last Action Hero nie grałem. Robinson Requiem. Tak, w Robinson Requiem grałem. To była jedna z takich pierwszych gier survivalowych. I to takich bardzo zaawansowanych, gdzie trzeba było dbać o to, żeby postać nie złamała ręki. Jak złamała, to trzeba było robić łupki, obandażowywać. No i to była taka pierwsza gra survivalowa, która pamiętam, że robiła ogromne wrażenie możliwościami. I tym, jak o wiele rzeczy trzeba dbać, żeby nasza postać przeżyła, bo tam trzeba było oczywiście jeść, to było oczywiste, ale też był crafting. Dzisiaj te gry są bardzo popularne, ale wydaje mi się, że pierwszą taką poważną grą survivalowo-craftingową był właśnie Robinson Requiem. I naprawdę fajny tytuł, naprawdę fajny tytuł. Grałem w to dosyć sporo. Overlord, czyli widzicie, symulatory jeszcze były dość popularne, jeszcze to wychodziło. Super Hero nie grałem, Legend of Hoboken, ale chciałem w to zawsze zagrać. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To jest chyba jakiś RPG, ale zupełnie nie mam pojęcia, jak wyglądała rozgrywka, aczkolwiek z tych screenów to wyglądało ciekawie. Nigdy w to nie zagrałem, aczkolwiek, ale interesowało mnie to. Troszkę przypominało mi to Ishar, takiej wykręconej formie, aczkolwiek, strona mi wyleciała, shit. Ale nie grałem nigdy. Może jeszcze kiedyś będzie okazja. Red Hell. Z Red Hell jest ciekawa rzecz, ponieważ Red Hell widnieje tutaj jako twórca ich widnieje jako Cyber Dreams. Aczkolwiek wydaje mi się, że gra została tylko, Cyber Dreams, jak robiłem research, tylko pomogło wydać Red Hell, aczkolwiek i tutaj jest ciekawostka, bo ten Red Hell tak naprawdę nie nosił tej nazwy. On w Europie chyba się nazywał Red Hell, a w Ameryce nazywał się chyba nie Kronos, jakoś tak, Chronolog. Zupełnie tego nie potrafię rozgryźć, bo robię research właśnie do gier o grach Cyber Dreams i zupełnie tego nie potrafię rozgryźć, jak to z tym Red Hellem było, bo jedni mówią, że gra się nigdy nie pojawiła, aczkolwiek ja kojarzę, że pojawił się i Chronolog i Red Hell i to jest ta jedna gra, aczkolwiek wiele źródeł podaje, że wydawcą nie był Cyber Dreams, ale oni tylko pomagali wydać tą grę. W Europie ją wydał zupełnie kto inny. Również ciężko powiedzieć, że grę stworzyło Cyber Dreams, bo była to firma, która sama w sobie nie tworzyła gier, tylko oni zlecali tworzenie gier komu innemu. Także nie wiem jak to było. Nigdy nie grałem w tego Red Hella, aczkolwiek teraz przy okazji będę robił sobie materiał o Cyber Dreams, to sobie go zagram w niego, aczkolwiek to jest przygodówka, w której dzieje się w Rosji, właściwie to chyba w ZSRR, gdzie sterujemy chyba jakimś gościem z KGB. Ciężki temat ogólnie. Podejrzewam, że gra nie będzie obfitowała zbyt wiele fajnych sytuacji. Ogólnie to będzie gra oparta na dialogach i ogólnie chyba gra o Rosji komunistycznej to chyba nie jest ciekawy temat. Aczkolwiek Cyber Dreams słynęło z tego, że podejmowało się trudnych tematów, ciekawych tematów i potrafili zrobić dobrze te gry. Także zobaczymy. Jeszcze wszystko przede mną. Quarantine. W Quarantine grałem. Mówiono na to, że to jest Doom na kółkach. Sterowało się taksówką w takim mieście, gdzie było pełno jakichś meneli, lumpów, czy tam mutantów. Wszyscy do ciebie strzelali, nawalali, a ty byłeś taksówkarzem i przewoziłeś gości. W sumie w zasadzie to, że sterowałeś samochodem, to musiałeś sobie to tak naprawdę trochę wyobrazić, bo to wyglądało po prostu jak Doom, tylko że miałeś kierownicę na dole, aczkolwiek różnica była taka, że mogłeś wychylić się z boku za szybę, tak, i strzelać gdzieś tam z Uzi, tak? Natomiast wydaje mi się, że Quarantine później zostanie w pewien sposób zaszczepiony jako podstawa do Interstate 76. Zawsze tak uważałem, że Interstate 76 był
inspirowany właśnie Quarantine. Fajna gra ogólnie, bardzo trudna, mi się nigdy Quarantine'a nie udało skończyć, ale naprawdę fajny tytuł, szczególnie druga część była dobra. Pamiętam intro, gdzie było takie, że była taka ta taksówka i ścierała krew wycieraczkami w takim króciutkim filmiku. Bardzo fajny tytuł. Jeszcze wyszła też w wersji na dyskietkach, później się pojawiła też, czy tam równocześnie pojawiła się też wersja na CD-ki. No i mamy tutaj Kajko i Kokosz, zapowiedź Seven Stars, to jest ta Kajko i Kokosz w krainie borostworów, dopiero zapowiedź. 350 000 z VAT-em kosztowało. No i ponownie wersja, znaczy ten CD, cały ten kącik. Shadowcaster nie grałem. Sherlock Holmes to jest The Lost Files of Sherlock Holmes, jedna z największych gier wydanych na dyskietkę, jeśli nie największa. Zajmowała jakieś tam chore, na tamte czasy oczywiście, chore ilości miejsca rzędu 20 paru mega, ale robiło to naprawdę ogromne wrażenie, że to tyle zajmuje. No i oczywiście wydano na CD. No i to był chyba wersja, te wersje na CD to były takie leniwe, że oni wydawali dokładnie to samo, tylko dodawali audio i nic więcej. Ewentualnie jeszcze muzykę, tak? Że wszystkie kwestie były mówione, a sama gra się niczym nie różniła. Także to jest taki leniwy remaster, czy tam leniwy port, jak teraz robi się. Kiedyś to było też popularne. Wersja na CD Theme Park, no to tak jak mówiłem, były te animacje poszczególnych tych atrakcji. 125 MB wypełniają równie udane jak intro filmiki. 15 scenek animowanych możliwych do oglądania za pośrednictwem ikony lupy, które pokazują w działaniu większość spośród 28 instytucji rozrywkowych Luna Parku. Dokładnie to, co mówiłem. Także spoko. No i wersja na Desert Strike'a. No i tutaj mamy ciekawostkę. Nie wszystko złoto, co na CD-ROM. Wydanie kompaktowej wersji Desert Strike'a potwierdza, że taniej jest nagrać srebrną płytkę niż 2 dyskietki HD. Gra zajmuje nieco więcej niż 3 MB i nie różni się od wersji floppy. Także świetnie. Kupiłeś sobie grę na Desert Strike'u na CD i dostajesz dokładnie to samo, co na dyskietkach. Także tak się robiło wtedy wały w latach 90. Ale było na płycie CD, to że gracze, oczywiście tego gracze mogli nie wiedzieć, bo to nie było internetu, nie było to tak upowszechnione, że dzisiaj sobie o każdej grze możesz znaleźć informacje. Większość tych informacji czerpało się z czasopisma, często było czasopisma też nie były z gumy, więc nie mogło o wszystkich tytułach opisywać, więc jeżeli wydano takiego Desert Strike'a na CD, grałeś w Desert Strike'a i wiedziałeś, że to jest fajna gra i kupowałeś wersję na CD i byłeś niemal pewny, że jakoś uzasadnia to, że ta gra jest na CD, nie wiem, animacje, więcej misji, filmy, byłeś tego niemal pewny, znaczy byłeś pewny, nawet nie niemal, byłeś tego w 100% pewny, że będzie różniła się od wersji dyskietkowej, a tu dostajesz płytę CD, na której jest nagrane 3 MB i dostajesz wersję dyskietkową, także wał po prostu elegancki. Return to Zork to też była wersja, którą grałem na dyskietkach, ona też została wydana na płycie CD, to już mówiłem o niej, bardzo fajny tytuł. Premiera Nintendo, zobaczcie, klasyczny NES, Super Nintendo z gamepadem. Mam tego NES-a klasycznego, że tak powiem. No ciekawe, bo tutaj oczywiście mamy ten problem, że Nintendo to w zasadzie wszyscy będą znali głównie z Pegasusów, a tutaj mamy oryginalne Nintendo. Przedstawicielem Nintendo w Polsce jest firma Entertainment System Poland, zaś dystrybucja spoczywa w rękach partnerów handlowych, m.in. Elemis i Lucas Toys. Przygotowywana jest wielka kampania reklamowa. Nie wiem, czy była jakakolwiek kampania reklamowa. Oni chyba w ogóle, jak zobaczyli, co się dzieje z Pegasusem, to się po prostu wycofali z tego, żeby wydawać. Nie wiem, co to w ogóle, o co tu chodzi. Jakieś bzdury ktoś tu napisał. Okej, jedziemy dalej. Dreamwave, przecieki, Save Gamer, tipsy i tryki. Simant i kolejna gra Simów, serii Simów, jednak tym razem zamiast miastem, różnymi innymi rzeczami miało się mrowisko. Nie grałem niestety, jakoś mnie to nie za bardzo. Odrzucała mnie ten interfejs wzorowany, znaczy wykorzystujący taką siermiężną grafikę Windowsa 3.11. Nie grałem.
Battle Bugs, natomiast Battle Bugs jak najbardziej grałem. Pamiętam do dzisiaj planszę, której nie umiem przejść. Battle Bugs było ciekawym tytułem, ponieważ była to, można powiedzieć, ciężko powiedzieć, że strategia. Cała rzecz działa się na jednym ekranie i mieliśmy różne robale, które walczyły ze sobą, więc mieliśmy na przykład skoczków, którzy mogli się poruszać bardzo szybko, to były koniki polne, mieliśmy jakieś takie robale z 4 rękoma, które tak boksowały, mieliśmy mrówki, które rzucały kamieniami, no i ogólnie plansze były takie, że działy się na jednym ekranie i chodziło o to, żeby pokonać przeciwników. Plansze to jak widzicie były jakaś kuchnia, pokój, bardzo ta grafika nie była jakoś specjalnie zachwycająca, ale naprawdę była to fajna strategia, bo trzeba było kombinować, na przykład pamiętam taką jedną planszę, gdzie było chyba 2 mrówki, czy 3 mrówki i 2 przeciwników, którzy byli bardzo wolni, ale zadawali potężne obrażenia. I nie można było nie umiałem tego przejść, bo zawsze te mrówki dostawały wciry koniec końców od tych robali. I o co chodziło, słuchajcie, co trzeba było zrobić? Trzeba było wejść tymi mrówkami na podwyższenie, czyli stanąć wyżej i rzucać kamieniami, bo wtedy te kamienie dłużej leciały w dół i nabierały większego pędu i zarazem zadawały większe obrażenia. Kto by na to, słuchajcie, wpadł? Natomiast bardzo sympatyczny tytuł. Polecam wszystkim, jeżeli chcecie, szukacie jakichś ciekawych gier strategicznych. Battle Bugs jest świetnym tytułem. Chciałbym, żeby pojawił się on kiedyś, w to było grane, ale nie mam tej gry, to raz, a dwa, jest ona tylko w wersji dyskietkowej. Chyba nie wyszła w wersji CD, nad czym bardzo boleję, ale jest to naprawdę świetny tytuł. Właśnie się zastanawiałem, czy w Retro Arcade nie robić takich starych gier właśnie, nie dorzucać z peceta i między innymi właśnie Battle Bugs by był jedną z gier, która by była na pierwszym miejscu właśnie do wrzucenia do Retro Arcade, jeżeli chodzi o gry pecetowe. Świetny tytuł, naprawdę świetny tytuł. Bardzo, bardzo lubiłem. Fajnie było to zrobione, bo te robale miały różne właściwości, różne umiejętności. No i te plansze były całkiem śmiesznie pomyślane. Bardzo dobry tytuł. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście na YouTubie znajdziecie pewnie informacje o tych grach. Alien Legacy. Okej. Nie wiem, co to jest Alien Legacy, ale widzę, że tutaj graficznie jakoś tak próbowano troszkę zrobić rip-off z obcych, ale to chyba nie jest to. Znaczy, tam trochę mi wygląda jak Ellen Ripley. Nie wiem, ale to coś, chyba to była jakaś strategia ogólnie, nie grałem w to. Sierra potem próbowała różnych, oni się wybili na grach przygodowych, ale próbowali potem różnych innych gier, ale wydaje mi się, że te gry jakoś sukcesu nie odnosiły. Właśnie jakieś strategie tego, tak chyba średnio to się podobało. Wow, Pirates Gold, kolejna gra, na której spędziłem kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset godzin. Czyli usprawniona wersja Piratów, którą grałem na Commodore C64. Pirates Gold posiadał ładną grafikę, ale cały temat był dokładnie ten sam. Gra została stworzona przez Sida Meyera, który, muszę przyznać, że Sid Meier to był jednak łebski facet. Nie dość, że Piratów stworzył, to jeszcze stworzył Cywilizację. No on tam naprawdę dla Microprose robił dużo dobrego, jeżeli o to chodzi. No i Piraci, no to wiadomo, to zresztą kto nie grał w Piratów. Ostatnia była wersja na PSP chyba wydana i chyba na PlayStation, nie wiem, czy 2, czy PlayStation 3 pojawili się też Piraci. Ta gra jest co jakiś czas wznawiana, bo sam gameplay, mechanika jest uniwersalna, ona się nie starzeje, jest nadal dobra. Mnóstwo godzin przegrałem w Piratów, w Goldów i muszę przyznać, że jest naprawdę mega dobry tytuł. Aczkolwiek, tak jak mówię, te kolejne wersje, które wychodziły, bo w ostatnią wersję grałem na PSP, tak samo mnie wciągnęło jak Pirates Gold. Tam była co prawda bardziej komiksowa grafika, która średnio mi się podobała. Wolałem tą grafikę taką stylizowaną na te czasy pirackie. Natomiast ta wersja na PSP też była całkiem niezła i też mnóstwo godzin w nią grałem. I to jest gra, która w zasadzie w PSP miałem ją zawsze wgraną na karcie pamięci, bo wtedy jeszcze korzystałem z plików ISO. Miałem ją zawsze przy sobie i zawsze jak nie miałem w co grać, Piraci, pyk, pyk, świetny tytuł, świetny, ponadczasowy tytuł, który uważam, że nawet dzisiaj spokojnie by się bronił, bo tak jak mówię, te mechaniki są uniwersalne i pomimo lat ta gra się nie starzeje. Także Pirates Gold, jeszcze to była wersja Pirates Gold, była wydana na dyskietkach. Ona chyba była na 6 dyskietkach, no właśnie. Ale spory był progres w stosunku do tego, co było na Commodore. No przede wszystkim graficzny, ale też grało się jakby płynniej. Była jakiś ten flow rozgrywki był o wiele lepszy. No i ostatnia część Quarantine, tak jak mówiłem, to jest scena z intra.
I tutaj było właśnie, że wycieraczkami tą krew wycierał, nie? Tak to wyglądało. No dobra, słuchajcie, to były 3 kolejne numery. Zatrzymaliśmy się na listopadzie 94 roku. No i cóż, zapraszam do kolejnego odcinka. Kiedyś to było, gdzie zobaczymy sobie kolejne odcinki Secret Service'u, aczkolwiek przyszokowuję jeszcze dla Was. Kiedyś to było ekstra, gdzie nie będą materiały o grach, znaczy nie będzie czasopisma o grach, ale o czymś zupełnie innym, które będzie powiązane z nowym odcinkiem Pogadajmy. Ale to na razie nie chcę zdradzać, zresztą już chyba zdradziłem w odcinku Pogadajmy, co to będzie. Ja tu jestem gość. Dobra, to tyle. Pozdrawiam z Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!